Siemanko, znowu jesteśmy w Bangkoku. Właśnie przyjechaliśmy na galę na Raja Damner Stadium. Tutaj robią piękne show, dlatego chcemy zobaczyć. Znaczy ja już tu byłem, ale nie była, także chcę jej pokazać. Od razu Wam pokażę. A później idziemy jeszcze do paru fajnych miejsc. Zostaniemy w Bangkoku ogólnie 3 dni, bo mamy fajny plan tutaj. Także będzie ciekawy odcinek. Oglądajcie. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety Najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Sponsorem odcinka jest Holly, bezcukrowy energy drink w proszku. Mieszasz z wodą, pijesz i masz czystą energię bez zjazdu, a z kodem WOJOWNIK dostajesz 10% zniżki. Szukasz najlepszych wycieczek na Phuket, Phi Phi Island, Sanktuarium Słoni, James Bond Island i inne? Napisz do nas na Instagramie. Polacy na Phuket, zapraszamy! Najlepsza agencja nieruchomości na Phuket w Tajlandii, Twins Real Estate Phuket. Pomożemy Ci zmienić życie na lepsze lub dobrze zainwestować pieniądz w nieruchomości z rocznym zwrotem na poziomie od 10 do 12% z inwestycji. และก็เพื่อมาชก112 ปอนด์เท่ากันครับนักชกมุมแดงครับจากจังหวัดสุรินทร์วัย 18 ปี สวยงามออุดอุดร Ruszamy w miasto. Dzisiaj damy Wam fajną propozycję na kolację. Jeszcze będziemy wsiadać na takiego cruza. 2 godziny jest płynięcie po rzece ze zwiedzaniem i pyszna kolacja. O, jeszcze trafiłem akurat na pokaz. Icon Siam, bardzo Wam polecam przyjść, jak będziecie sobie zwiedzać Bangkok. Patrzcie to. Chciałem sobie fajnie przejść koło fontanny i mam teraz. No i takim cruzem będziemy płynąć. No, bo jeszcze nie powiedziałem. Cena za taki rejs to 1400 tajskich batów. Znaczy są różne do wyboru oczywiście. My płynęliśmy ostatnio innym, to było z 2 lata temu. Teraz chcieliśmy spróbować jakiegoś innego. I te były właśnie bardzo polecane. Sawadee krap. Zaraz Wam pokażę, co tutaj można wziąć. Ogólnie jedzenie jest tutaj mega pyszne. Bardzo, bardzo. Zawsze jest bardzo duży wybór. O, tam sashimi. Tutaj tajskie sushi, obocki. No i zawsze jest tak, że tego jedzenia jest full. Zawsze jak się coś tylko skończy, cały czas donoszą. Nie mogę doczekać, bo jestem mega głodny. Miejsca są numerowane. Pamiętajcie, że jak sobie robicie taką rezerwację, no to żeby sobie zarezerwować na górze, bo to wiadomo. Po to się płynie tą rzeką, żeby podziwiać widoki i właśnie ze środka to trochę słabo by było. A że Bangkok nocą jest cudowny. O, tu mamy stolik. Zarąbiście. No, że Bangkok nocą jest cudowny, to będzie co podziwiać.
No i 2 godzinki minęły, jesteśmy z powrotem po Daiko Siam. Fajnie było. Siemanko, siemanko. Zaczynamy kolejny dzień w Bangkoku. 7 rano. Korki jak zwykle. A idę po kawkę i na siłownię. Dzisiaj mamy fajne plany. Myślę, że będzie dużo wam do pokazania. W tym sezonie to już prawdopodobnie nasza ostatnia wizyta w Bangkoku. A nie! Nie ostatnia. Przecież za 11 dni, odkąd to nagrywam, zaczyna się Songkran. Tajski Nowy Rok. Jeden dzień spędzimy go na Phuket, a drugi dzień spędzimy go w Bangkoku. Ja na przykład w Bangkoku kocham Songkran. Dla mnie to jest taka petarda, to Ala nienawidzi. Właśnie my mamy dwa zupełnie inne zdania na ten temat. U Piotrka to jest jego ulubione święto, u mnie to jest najbardziej znienawidzone, ja nie wychodzę z domu. Nie no, ja uwielbiam. Czyli to uwielbiam właśnie. Rano tylko wychodzicie i życie. Patrzcie. 35 tajskich batów za obiadek. 4 zeta. Możecie sobie smacznie zjeść. Tak Wszędzie ktoś sprzedaje jakieś jedzonko. Pani omlety robi chyba. Tutaj jakieś mięska. Tutaj pan kawę. Uwielbiam chodzić ulicami Bangkoku. Cześć Capibaro. Capibara Cafe. Od 9 do 9 macie otwarte jak coś. No i tak, powiem wam jakie są zasady tutaj. Za wejście, tam właśnie gdzie są kapibary, trzeba zapłacić 400 tajskich batów. Za 30 minut można sobie tam przebywać. O, już dadzą. Idziemy widzieć, bo jest tam. Nie było tam? Surykatki? Pamiętasz? Czy nie To surykatki? było coś podobnego, ale to nie były surykatki, no. No, 30 minut za 400 batów, czyli 45 zł przypuśćmy, 100 tajskich batów za koszyczek z jedzeniem, czyli jakieś 11 zł, 12, nie wiem jaki to jest przelicznik teraz. No i trzeba coś do picia jeszcze kupić, no zapłaciliśmy w sumie, nie wiem, 130 zł. A ja nie wiedziałam, że kapibary są aż takie duże. Dużo, Hello. Hej ziomek. Co to wyjdzie dobrego? Co dobrego mamy? A, arbuzka. O, jak zacina. Arbuzek to smakuje, no. Kupujemy do chaty takiego? Zamiast psa. Okej. Będzie sobie w basenie u nas pływał. A tutaj kolejne 3 Hej. się chłodzą. Ej, one mają zębiska, widziałeś? Ale fajne. I cyk, nurek. Gorąco, w Bangkoku gorąco, teraz się trzeba chłodzić. Właśnie poczytałem trochę na ten temat, skąd pochodzą kapibary, gdzie występują głównie. No to Ameryka Południowa, no. Gdzieś tam Brazylia, Wenezuela, Argentyna. To teren. W ogóle w ostatnim odcinku wam opowiadałem o tym, że za niedługo ruszam w podróż. Nic się nie zmieniło, ale po prostu mówię o tym drugi raz, bo nie każdy ogląda każdy odcinek. Podróż, powiedzmy, że potrwa prawie 3 miesiące. Będą tam lekkie przerwy w międzyczasie, ponieważ będzie dużo ciężkich kierunków. No i 3 miesiące od kopa bez żadnej przerwy pewnie by było bardzo męczące, żeby to zrobić. Zaczynam 26 kwietnia, czyli już całkiem za niedługo. Zaczynam od Nigerii, później będzie Kamerun, później będzie Czad, później będzie jeszcze
Gabon. Później będą jeszcze Wyspy Świętego Tomasza i Książęta. Także świetna trasa. Później muszę na chwilę wrócić do Polski, bo jest ważna okazja. Następnie Ameryka Południowa, tam będzie też 6 fajnych krajów. Później wracam znowu do Afryki, na Madagaskar, Seszele, Mauritius. Później znowu na chwilę do Polski. Później znowu Afryka i to o tych kierunkach Wam mogę już spokojnie powiedzieć, bo one są już zaplanowane, opłacone i tylko czekam już na wizy. Także będzie Demokratyczna Republika Konga, później będzie Kongo, później prawdopodobnie, ale jeszcze nie na 100%, będzie Republika Środkowej Afryki i na końcu będzie Sudan. Do Sudanu oczywiście najciężej jest się dostać, ale znalazłem kontakt, który mi w tym pomoże. Jest to bardzo kosztowne, ale i tak nie ma wyjścia. No. Muszę zobaczyć, chcę zobaczyć. Będę leciał dokładnie do Port Sudan. No, to będzie ciekawe, naprawdę bardzo będzie ciekawe. No i ta podróż prawie będzie trwała właśnie 3 miesiące z tymi przerwami. Zacznie się już teraz, czyli będzie koniec kwietnia, no w sumie to już będzie maj, czerwiec, lipiec. Dużo fajnych kierunków, dużo ciekawych kierunków, dlatego bardzo serdecznie zachęcam Was do śledzenia kanału, do zostawiania lajków i komentarzy, żeby podbić fajnie statystyki. Dziękuję bardzo, my właśnie ruszamy teraz, czekam na swojego Bolta i ruszamy do MBK. Jesteśmy właśnie w MBK Center, czyli w centrum handlowym, które słynie z podróbek. Chociaż ostatnio była tutaj afera i wpadła policja, ileś tam tysięcy podróbek właśnie zawinęli ze sklepów. No ale i tak, nie wierzę, że ich nie ma. Na bank są cały czas. Ja właśnie przyjdę sobie robić czapki. Czapeczki zrobione. Będziecie zaskoczeni, jakie zrobiłem. Już Wam pokazuję. Przygotujecie się na to. Od razu na cały rok. No, pani jak mnie tam widzi, to od razu wie, jakie czapki chcę. Bo zawsze robię w tym samym miejscu. No i przyjechałem. To jest jedno z bardziej znanych miejsc w Bangkoku i w ogóle, bo w Tajlandii. Tutaj mistrz wykonuje właśnie święty tatuaż Sakyant. Tatuaż wojowników. Dzisiaj wzór, który wybrałem, to jest tatuaż dla podróżników i wojowników. To jest ze mną idealnie związany. Mogę pomagać w wielu kwestiach w życiu, w podróżach, w sukcesach, odpychać ode mnie wrogów, przynosić mi szczęście. Na początku oczywiście będzie rozmowa, będę tłumaczył, jakie są moje intencje co do tego tatuażu, który chcę wykonać. Niech będzie święcił igły, którymi wykona mój tatuaż. O, tutaj możecie zobaczyć, Ed Sheeran tutaj się dzierał. Tutaj dalej możecie zobaczyć Steven Seagal. Paru znanych ludzi wykonywało swoje tatuaże. Ten panu, którego to będę robił, Aryan Neng dokładnie, to jest jeden z najbardziej znanych właśnie takich duchowych ludzi tutaj w Bangkoku, którzy wykonują Sakyant, czyli święty tatuaż. 20 lat już prawie robi tatuaże. Mega bardzo znany, z tego właśnie z jego podejścia do tego wszystkiego, czyli z tego uprawiania całej tej ceremonii, z duchowego podejścia do wszystkiego. Także jestem w bardzo dobrym miejscu. Dobra, miałem teraz pierwszą rozmowę. Niestety tatuaż, który chciałem mieć wykonany, no nie zmieści mi się w miejscu, gdzie go chcę robić. Także, bo jest dość spory. Także powiedzieli, że przygotują dla mnie specjalne wzory związane też z tym, co planowałem zrobić. Tylko po prostu będzie trochę inaczej wyglądało. Ale jestem zadowolony, że udało mi się tutaj dostać. Oczywiście tatuaż Sakyant wykonuje się tradycyjną metodą, czyli nie przy użyciu maszynki, tylko... O, czekajcie. O, to pokażę. No, nie używa się maszynki, tylko robią bambusem. Znaczy bambusem, tak zwanym bambusem. Ostatni mój tatuaż Sakyant robiłem w 2019 roku.
tego co pamiętam. Tak, 2019. Było to po mojej drugiej walce w Muay Thai na stadionie na Phuket. I wykonałem go właśnie za pieniądze, które miałem z walki. Była tu Ganesha, którą mam tu na brzuchu. Wiele osób czasem myśli, że po prostu mam spalony brzuch, ale nie, to jest tatuaż. No i powiem wam, że bardzo wierzyłem w mój tatuaż i przyniósł szczęście. A zresztą zawsze wszystko, w co wierzycie, to się stanie. Wszystko zależy od was. Jakie macie podejście do tego. So the reason he recommended for this design to you because of the rigid base, but also this is the most important Sakyan with him as well because this is his signature and also the meaning that include from it passed on the generation to the generations like swag. His main master is Ajahn Tong. Also, Ajahn Tong has the master that he created. Passed on. He also got his own master, and then Ajahn Tong passed it on to Ajahn Ning, and Ajahn Ning also now passed it to other people. So it has a lot of long generations on this as well. Yeah. มันอยากจะให้เงินเพื่อเป็นยาสำคัญของเรา That's why it's his important sakyan that he likes to give to you. No i zaraz zaczynamy wykonywać tatuaż. Właśnie już przymierzył mi pan sobie brak. Wiadomo, że tam będą inne wzory, tylko tak, żeby to było równo. Nie mogę się doczekać. Trafiłem do idealnego miejsca.สาธุโอนามาดิโตวายสีสิทธิโลกนาจังกันรุตรามิสีเจพันธนังสัตตาอาหังวันทามิตังเอฤาษีฤาษีนาราฤาษีนารายฤาษีตาวฤาษีตาไฟฤาษีเดรัยพระสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาHe said, was it hurt? รู้สึกไหม ไม่แล้วมั้งแต่เขาเต็มตัวนะ Thank you so much. So we're gonna do ความสุขนะแล้วก็สมปรารถนา he said we should request of love, happiness, and success in the future as well. So, for this one, before we get to the script and symbol itself, the gold right there, this is actually the same thing that we use in a temple when we pray to the big Buddha statue. At the end of the prayer, we usually put the gold, this same gold, on the Buddha as well, believing it helps channel good energy and the blessing we might be requesting from Lord Buddha or any type of support actually. This include any sacred thing as well, not just the Buddha. Sakyan is sacred to us, both as an art and as a ritual. So the goal meant to serve the same purpose, channeling, being act as a medium, channeling the energy and the power from the master to you. Now, to the script and symbol, the first one in the middle here. This first thing represent two things. One thing is this letter is an equivalent to an N, which is Ajahn Neng's initial. So that's one thing is his name, meant to
bring all the power, all the sacred ritual that he can do to you. So every type of blessing is included in this letter. Second thing is also called the Na Maha Kamnert, which, how do I translate that? Na Maha Kamnert. If we have to translate the name, it can be roughly translated to the grand blessing. In short, it meant to bring many good things in life. The energy, love, peace, happiness, creating good opportunity for us to find more success, to find our way in life. This is also depend on what you need at different point of time in life. Some point you might be a bit down and need a little bit of love or friendship. You shall have that. At some point you might need strength that can be blessed upon you as well. So view this as a manifestation of your goal or your desire. Now, these three script on these 3 points. This is Ma'u, the 3 jewels of Buddhism. Buddha, Dharma, and Sangha. Those are the 3 names of the Buddha. For the fun fact, when we were praying over there, that's why we use 3 incense. It represents the 3 jewels of Buddhism. This is very similar to the Christianity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Similar thing in Thai Buddhism, it represents love, peace, and happiness as well. But collectively, they're also known as they shall be acting as your, or serving as your guardian angel, watching over you, protecting you, giving you guidance, and also support you at the same time with whatever you need in life, bringing your wish into reality. Now on the top part, those are what is called the Unalom symbol. Unalom symbol, we believe this symbol appeared on Lord Buddha's forehead the moment he achieved enlightenment, and it meant to give us the guiding light for us to always stay on the right path, being a good person and do good things. Not only that, also help to solidifying our goal in life, to find our purpose, to stick to them, pursue them, and achieve them someday. So in conclusion, those can be representing 2 things. One thing is guidance overall in life. The second thing is a support for us to be successful in whatever we do, as long as it's not a bad thing. But for us to be successful, we have to be fully committed to do those things to achieve our goal as well. If we just sit around in the house all day, nothing will be successful. We have to get our hands dirty to do it as well. Now, since the symbol was believed to be on the Buddha's forehead, it also meant to give us positive thinking overall, motivation, inspiration as well, and motivation too. And that is pretty much that. Sagian wykonany. Powiem wam, że no nie wiadomo, trochę było czuć, no nie mówię, że nie bolało, bo parę razy skręciło mnie lekko, no bo wiadomo, to na karku, bardzo bolesne miejsce, ale było ok, naprawdę było ok. Korki w Bangkoku to jest po prostu inny rodzaj korka, jak to mówię. Cały dzień, całą noc. No, teraz jadę jeszcze do DJI odwieźć drona, którego rozwaliłem. Na Raja Ampat podczas wycieczki, jak mi wpadł do wody i jeszcze się skrzydełka połamały i zaraz zobaczymy, czy w ogóle potrafią go naprawić. Czy niestety będę musiał kupić nowy, oby nie. Opatrzyłem, nowy kosztuje kupę pieniędzy. No i niestety wychodzę właśnie z serwisu. Tak w ogóle jak komuś z was się rozwali dron w Tajlandii, to pamiętajcie, że serwis jest tylko w Bangkoku. Są tu 2 w sumie. Ostatnio byłem w innym, teraz w innym, nawet nie wiedziałem, że jadę do innego. Ale sprawdzili mojego drona i powiedzieli, że no bardzo przykro, że przez to, że nie wypukałem go w normalnej wodzie słodkiej, po tym jak wpadł mi do morza, no to już jest nie do odratowania. I mi podpowiedział pan właśnie, następnym razem jak ci dron wpadnie do wody, i to jest też podpowiedź dla tych z was, którzy latają, że jeśli kolejnym razem dron wpadnie do słonej wody, wyciągnąć baterię, wsadzić go znowu do wody, ale do słodkiej, żeby go przepukało z tej soli, i dać do suszenia i wtedy może będzie do odratowania. Znaczy powiedział, że wtedy by odratował, czyli będzie do odratowania. No a mój przez to, że tego nie zrobiłem, bo nie wiedziałem, czy tak trzeba, no niestety, na stratę. Niedobrze, bo patrzyłem dzisiaj nowy, około 3000 kosztuje, to jest kupa pieniędzy, ale muszę kupić, bo ruszam w podróż za niedługo, a tam będę miał takie widoki, że no nie wyobrażam sobie drona nie mieć.
kolacja w Hitori Shabu. Jesteśmy właśnie jakoś nas ochota wzięła na Shabu, zaraz wam pokażę jak to wygląda. No i znaleźliśmy miejsce, które jest niesamowicie dobrze ocenione, mamy 4,9 na ileś tam set opinii. Także myślę, że jedzenie też będzie bardzo smaczne i czekamy już w kolejce od godziny, także oby było smaczne. No i już prawie nam przynieśli wszystko, oczywiście jeszcze dużo więcej będzie mięsa. I już sobie szykujemy. Tu się gotuje rosołek, takie warzywka wrzucić, mięsko. O. Wow. Nieźle mamy tego wszystkiego. Ogólnie to jest dla was taka fajna propozycja, bo fajnie się po prostu tu siedzi i sobie sami gotujecie. I to jest bardzo smaczne, naprawdę. Mieliśmy jechać jeszcze na rooftop, ale się tak objedliśmy, że no niestety do hotelu. Szybciej wściekli Bangkok. No, jesteśmy już na lotnisku. 3 dni w Bangkoku za nami, wracamy na Phuket, ale wracamy w sumie tylko na chwilę, bo za parę dni lecimy na Koh Phangan i tam później na 5 dni znowu wracamy chwilę na Phuket, później Koh Chang, Koh Mak, Koh Kut. Jeszcze w tym miesiącu trochę pojeździmy po Tajlandii. No, później jak już ruszę w podróż, no to znowu mnie parę miesięcy nie będzie. No. Zresztą jeszcze muszę się fajnie naładować energią, bo przez najbliższe miesiące będę miał dużo Afryki, to potrzebuję dużej siły na to. O, popatrzcie co ciekawego powiesili tutaj właśnie na Domestic Flight, czyli na lokalnych lotach. Przylatujecie sobie, macie od razu public bus i rozpisane całe trasy. I cena za bilet to jest 100. Możecie nawet całą wyspę dookoła jechać. No, te lokalne autobusy z lotniska są bardzo dobrą opcją dla osoby, która przede wszystkim podróżuje budżetowo. Ma akurat swój hotel przy jakichś głównych plażach, gdzieś tam Kamala, Karonkata, Patong lub nawet na Rawai, na dole na Chalong. On jedzie całe takie kółko dookoła, a widzę, że jeszcze teraz są inne linie. Kiedyś była tylko jedna, że cały czas dookoła jeździł, a teraz już zrobili 4. To jest ciekawa opcja, no bo wiecie, jesteście sami, 100 batów, to jest 11 zł. Za taksówkę nawet nieraz by trzeba było dać 100 zł. Także to jest naprawdę duża zniżka. Duża oszczędność przede wszystkim. No, a ja jestem właśnie na Phuket. Idę po kawkę do Amazona. Jak wyjdziecie z lotniska, od razu po lewej stronie możecie zejść do Amazona. Jest kawka pyszna. No, bierzemy kawę, skuterek i do domu. No i co do tych autobusów, to też pamiętajcie o tym, że jak wyjdziecie z lotniska, z małego lotniska, z małych tych domestic fly, to musicie iść całkowicie w lewo. Macie public transport. I te autobusy odjeżdżają dokładnie jak macie tutaj Amazon Coffee. Bardzo dobra kawa. To te autobusy odjeżdżają właśnie tutaj. 100 tajskich batów. Zobaczycie, nawet cena napisana. Tak na sam koniec jeszcze pokażę wam mieszkanie, które mam akurat do sprzedania. Mam tutaj w sumie 2 mieszkania, jedno chcę sprzedać, mam fajną okazję w Bangkoku do kupienia. Także ja osobiście tutaj z tego mieszkania jestem bardzo zadowolony. Bardzo dobrze zarabiałem na nich, no ale mam po prostu lepszą okazję, także chcę go sprzedać. Zobaczcie, co tutaj jest w ogóle w tym City Gate. Tak wygląda recepcja, tutaj jest kawiarnia, tam jest restauracja, w ogóle są tutaj 3 baseny. Tutaj jest jeden główny basen duży, zaraz wam pokażę. No, tak wygląda jeden basen, tu dodatkowo jeden jest jeszcze tam na górze. Jeszcze jeden jest tutaj w tym budynku na górze. I co? Tam jeszcze jest basen, jest dokładnie restauracja. Chodźcie, pokażę wam najpierw jak to wygląda, a później przyjdziemy do mieszkania. Tak w ogóle, jeszcze dla osób, które są zainteresowane zakupem nieruchomości w Tajlandii, ale mają tam jakieś wątpliwości, mają jakieś pytania, to zapraszamy serdecznie na targi do Warszawy 24-25 kwietnia, plus później jeszcze są w Krakowie 28-29 kwietnia. Będziemy tam my, będzie nasz deweloper, będzie można sobie porozmawiać, upewnić się wszystko co i jak i od razu zakupić mieszkanie, jeśli ktoś będzie chętny. Fajne promocje dla tych, co będą chcieli zakupić. Dokładnie tak, zawsze jak przyjeżdżamy do Polski na targie, to zawsze nasz deweloper przygotowuje jakieś fajne promki, także będzie warto też skorzystać.
No i tutaj was zabraliśmy właśnie na budynek, na dach jednego z budynków. Możecie zobaczyć, tutaj jest basen. Tam dalej już jest sea view, też widać morze. To jest taki basenik. No i tam już macie morze, także stąd do morza jest naprawdę bardzo blisko. Są dwie drogi tak naprawdę. Albo wychodzicie sobie tutaj i idziecie, czekajcie, gdzie ta droga jest? Koło targu. Tak, wychodzicie tutaj, idziecie koło targu i jesteście przy morzu, lub po prostu możecie iść tam przez miasto, ale ten jest zdecydowanie szybciej. Niedalekie odległości jest plaża. No i dobra, chodźcie zobaczyć, jak wygląda to mieszkanie. Tutaj ale jest kuchenny, lodówka, czajnik, możecie sobie coś ugotować, telewizor, rozkładana sofa, sypialnia, mogą być albo dwa łóżka, albo jedno można połączyć w całość, łazienka z prysznicem. Tak wygląda i balkonik. Mieszkanie ma 33 metry, cena za niego to 4 miliony tajskich batów, czyli jest to jakieś 440 tysięcy złotych. Mieszkanie jest wzięte na już, ma zamieszkać lub wynajmować. Także jeśli ktoś jest chętny, zapraszam do kontaktu. I dodatkowo jeszcze jak tutaj się wychodzi z budynku, całe to piętro na górze tam to jest profesjonalna siłownia. Oczywiście baseny, siłownia, wszystko jest w cenie. Czynsz za mieszkanie dla właściciela to jest jakieś 200 zł, 220 zł miesięcznie. Rachunki mi wodzą od 200 do 300 zł. Także w 500 zł miesięcznie można się zmieścić. Myślę, że to naprawdę jest bardzo dobra okazja. Jeśli ktoś jest chętny, dajcie znać. No i plaża Kamala, przy której właśnie znajduje się ten apartament. Jak dla mnie najlepsza na całej wyspie. Szczególnie przyjdzie się tu z samego rana. Jest pięknie, spokojnie, piękny kolor wody. Tutaj są pyszne śniadanka, bo to jest fajny taki deptak wzdłuż całej właśnie tej plaży. Dużo restauracji, fajnych miejscówek do siedzenia. Tak samo zachód słońca tutaj jest piękny, bo właśnie tutaj zachodzi słońce. A to jest miejsce, które Wam bardzo polecam, Bella Vista. Właśnie idziemy tu z Pawłem na kawkę. Te śniadania są tutaj przepyszne. Z takim świetnym widokiem. No i kolejny dzień, kolejne rzeczy do załatwiania. Dzisiaj jest akurat w Phuket Town. I tak, rano mieliśmy przyjechać, byliśmy zmienić prawko. Okazało się, że się nie udało, bo mogą nam dać jedynie numerek i umówić na inną datę, a no nie bardzo mamy na to teraz czas, bo wyjeżdżamy. Później musiałem jechać serwis, zrobić w skuterze, na blachy nowe czekam. Mam na razie takie próbne, czerwone. No i teraz zostałem właśnie w Phuket Town. Teraz pochodzę i coś fajnego idę zjeść. Lubię tutaj przyjeżdżać bardzo. Znaczy osobiście na wakacje Wam nie polecam. No bo wiadomo, jak ktoś przyjeżdża na Phuket, to się jedzie na dzielnicy blisko plaży. Normalna sprawa. Ale żeby sobie tutaj przyjechać, albo zostać tak nockę albo dwie, to bardzo warto. Kolorowe, piękne uliczki. Ale powiem Wam szczerze, już w głowie mam tylko podróż. Już mam wszystko tak zaplanowane. To jest chyba pierwsza podróż, którą mam zaplanowaną od początku do samego końca. Od wylotu z Polski do powrotu do Polski. Musiałem totalnie zarezerwować wszystkie hotele, wszystkie loty, bo do każdej z wiz, którą załatwiałem do tych krajów, musiałem podać właśnie wlot, wylot plus rezerwację hotelu. Bez tego się nie dało. No wiadomo, że to i tak większość tych rezerwacji hotelu to wkidną, bo to mam inne plany niż siedzieć tam w jednym miejscu, ale trzeba było to podać. No, z tych kierunków, które będę miał teraz, no to powiem Wam szczerze, że no, najbardziej się nie mogę doczekać Nigerii i Czadu. Bo i w Nigerii, i w Czadzie mam ułożoną taką wyprawę, że codziennie będę w innych miejscach, codziennie będę robił coś innego i codziennie będzie ciekawy dzień, na pewno. W Nigerii zostanę 5 dni, w Czadzie zostanę 7 chyba. Jakoś tak, no bo w Czadzie jest troszkę inaczej, bo tam mam akurat dużo przemieszczania się. Tam będę podróżował takim samochodem 4x4. I powiem Wam, że wielu z Was nawet sobie nie wyobraża, jak ładne rejony są w Czadzie. Ja też sobie nie wyobrażałem, dopóki nie zobaczyłem takiej róży, która mi poleciła właśnie takiego gostka tam. No i myślę, że zrobię fajne materiały.
No i to było na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Jeśli możecie, zostawcie lajka i komentarz. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek. Wszystko Pangan. Pozdro.